tutaj zupełnie nowy rok. Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie o godzinie 19, bo przypuszczam, że o tej wstałeś bądź wstałaś, bo dzisiaj jest nowy rok, chociaż to jest lipa, bo nie ma żadnego nowego roku. Jak doskonale wiecie, nowy rok rozpoczął się ponad miesiąc temu, bo rozpoczął się wtedy, kiedy zaczął się Adwent. Wtedy jest nowy rok w kościele. To dzisiejsze to jest po prostu jakaś jedna wielka lipa, że jakiś nowy rok. Po prostu była duża impreza gruba wczoraj w nocy i tyle. Ale w związku z tym, że jest nowy rok, którego nie ma, to jak widzicie, tada, jest nowość. W sensie nowe wnętrze, fantastyczne. Uwaga, co najważniejsze, nowa bluza. Sznurki są tylko delikatnie przekrzywione. Tak będzie przez kilka odcinków, bo pewnie teraz będą się odcinki pojawiały z różnych miejsc, z różnych lokalizacji i w różnych aranżacjach. W każdym bądź razie serdecznie witamy, w sensie ja i Marcin, który tam jak zawsze siedzi za kamerą w noworocznej serii, w sensie kolejnej serii Jeszcze 5 minutek. Dzisiaj w związku z tym, że jest nowy rok i prawdopodobnie wasza przytomność jest bliska zeru, wasz stan prawdopodobnie cielesno-emocjonalno-psychiczno-życiowy jest też pewnie bliski zeru, bo jesteście pewnie w większości po dosyć ciężkiej nocy, będzie odcinek pobudzający, czyli straszny. Będzie, no właśnie, ciekawostka. Moi drodzy, jaka ciekawostka na nowy rok, a bardziej to jest nawet ciekawostka na poprzednią noc. Czyli chciałbym, żebyś tą ciekawostką przyjrzał się swojej dzisiejszej nocy, tej nocy sylwestrowej. Jaka ciekawostka? Mianowicie, na pewno wiecie, że jest mnóstwo zwierząt, które bronią się w taki sposób bardzo nieprzyjemny, bo wydają z siebie różne wydzieliny, które te wydzieliny są często trujące, nie? I nawet nie chodzi mi tu o takie jakieś tam węże, które mają jad, tylko są no, takie grubsze sprawy, w sensie takie bardziej nieprzyjemne. Tak tylko dla przykładu, to nie będzie ta ciekawostka, ale dla przykładu, nasza taka zwykła, taka zwykła ropucha, którą można spotkać, ona się nazywa ropucha szara, najbardziej popularna ropucha w Polsce. Ona ma takie coś, ona ma wszędzie na ciele, jak się zrobi takie zbliżenie, ma takie pory, w sensie ma takie gruczoły. I ona z tych gruczołów wydziela taki śluz, taką wydzielinę. I na przykład jak ją chwyci w gębę jakiś tam zwierz, to ten śluz, kiedy się połączy z wodą, czyli ze śliną tego kogoś, to natychmiast się przekształca w truciznę, która jest trochę zbliżona jakby do jadu węża. I po prostu on jak to tylko poczuje, ten, kto ją chce tam ugryźć, czy tam ją chce po prostu porwać, no to natychmiast go tam często paraliżuje. To jest w ogóle ciekawe, że ropucha ma takie coś, nie? Ja wiem, część z was sobie myśli, matko, jest nowy rok, a on mówi takie straszne rzeczy. Tak, dlatego, że trzeba cię obudzić na nowy rok. Ciekawostka jaka? Wśród tych zwierząt, które właśnie takie mają różne dziwne wydzieliny, jeden, uważam, jest po prostu mistrzem świata. W tropikalnych wodach żyją takie ślimaki. One się nazywają stożki. To jest tam związane z taką fantazyjną muszlą, które one mają. Mogłoby się wydawać, o, taki fajny ślimaczek, taki można przywieźć muszelkę z wakacji, taką super. I rzeczywiście sama muszelka jest super, ale to, co robi ten ślimak w środku, to jest absolutny terminator. Otóż on ma on wyszczeliwuje takie kolce jakby, znaczy to nie są kolce, tylko takie szczałki wyszczeliwuje, jak go coś próbuje zaatakować. I co jest najgorsze, w tych szczałkach jest trucizna, ona się nazywa konotoksyna. I ta trucizna polega na tym, że jak wbije się tam przeciwnikowi, na przykład człowiekowi w ciało, to w ciągu tam chyba minuty 20 sekund zabija tego człowieka, ale co jest jakby takie najciekawsze, tego człowieka to nie boli, a wręcz człowiek się czuje taki w ogóle, ale fajnie, tak mi jest dobrze. Dlatego, że ta konotoksyna ma w sobie jednocześnie środek znieczulający. I ona nie piecze, nie pali, nie powoduje jakichś nieprzyjemnych doznań, tylko po prostu znieczula. I ofiara się czuje taka, że w ogóle, ale fajnie, tak sobie tutaj tego i nagle ryb. I nie żyje. I to jest w ogóle, uważam, po prostu mega jazda. Że on po prostu jest taki oszukańczy. Że tutaj cię ukuje i tobie się wydaje, że ci było fajnie, a po półtorej minuty po prostu jesteś dead. I cię nie ma. Moi drodzy, czemu to mówię? Dlatego, że jestem przekonany, że część z was jest dzisiaj w dosyć trudnym stanie. I nawet nie chodzi mi tylko o stany kacowe, tylko w różnym stanie. Możliwe, że twój duch po tej nocy sylwestrowej jest niezbyt fajny. Może narobiłaś dzisiaj głupot.
I chciałbym, żebyś się przyjrzała temu, co się działo w ciągu ostatnich 24 godzin w związku z fantastyczną nocą sylwestrową. I zadam sobie pytanie, czy przypadkiem to, co się wydarzyło, to nie był taki ślimak. Czyli było fajnie, nie? Było sympatycznie, było przyjemnie, w ogóle może było właśnie dużo przyjemności, takich rzeczy, które myślałeś, ale super, ale to jest niezwykła noc, a dzisiaj, kiedy o tym myślisz, to po prostu nie możesz na siebie patrzeć. Trochę tak, jakbyś wewnętrznie umierał i umierała. Takich rzeczywistości w życiu jest dużo, bardzo dużo. Tak nas zły oszukuje. Zły nam proponuje coś, że to będzie ekstra i będzie przyjemne i w ogóle to będzie miłość, albo to będzie jakaś straszna przyjemność, albo to będzie w ogóle coś fantastycznego i wreszcie będziemy szczęśliwi, a potem, kiedy na to patrzymy, to mamy takie po prostu poczucie, matko, ale po prostu żenada, ale się po prostu czuję jak po prostu skończone w ogóle jakieś dno. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, w ten pierwszy dzień Nowego Roku, bo to nie jest żaden Nowy Rok to już był, tylko dzisiaj po tej po prostu całoświatowej, ogólnoświatowej balandze, która była w nocy, trochę w taki sposób popatrzyli. Pochodź dzisiaj z takim zdaniem, wiem, że nieprzyjemnym zdaniem, ale chciałbym, żebyś się dzisiaj obudził i obudziła. Zdaniem z Księgi Przysłów. Ustami wróg zwodzi, a w sercu knuje podstęp. Księga Przysłów, 26 rozdział. Ustami wróg zwodzi, a w sercu knuje podstęp. Tak to się bardzo często dzieje. Spójrz, czy może tak było. Oczywiście, jeśli tak nie było, to w ogóle zapomnij. To po prostu poczekaj na jutrzejszy odcinek. Jutro będzie chyba jeszcze gorzej. Ale poczekaj na jutro. Natomiast dzisiaj, jeżeli twój stan jest trudny i może masz sobie coś do zarzucenia, to zobacz, co się dałeś wkręcić. Zobacz, czy przypadkiem nie spotkałeś w tej nocy, nie zaprosiłeś w tą noc do swojego serca, do swojej głowy, do swojego ciała, do swojej emocjonalności, do swojej psychiki, do swojej seksualności, czy przypadkiem nie zaprosiłaś takiego ślimaka, stożka, który cię właśnie złagodził, znieczulił, a de facto trochę uśmiercił. Unikajmy ślimaków, stożków. To było dobre, uważam. Takie będzie, że nowy rok, powinno być coś takiego motywującego, żeby to był dobry rok. Nowy rok, nowa ja. Właśnie, nowy rok. Chodakowska. Tak? Nowy rok, nowa ja, Chodakowska, tak? Jest takie coś? No takie hasełko Chodakowskiej. A tu nie, a tutaj luta. Dlatego, że nowa ja będę wtedy, kiedy nie będę się dawała wkręcić stożką. To będę nowa ja. Jak będę unikała tego, co on robi. To jestem nowa ja. Znaczy, to jestem nowy ja, żeby nie było, żeby się nie ma wątpliwości, że jestem nowy. Znaczy, no nie nowy, w sumie ja też jestem nowy. Pierwszy odcinek w nowym roku, nowa bluza, ale w ogóle jest fajna, nie? No, lubię. Skąd masz tą bluzę? Nie powiem. No nie z Tesco, no przepraszam, ale nie jest z Tesco.